Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne, koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Ulala, karta cesarza, no świetnie. Cesarz rządzi, przewodzi, no i jest taki bardzo, nawet nie to, że zorganizowany. No on ma tutaj wszystko, odpowiedź na wszystko. O, tak bym powiedział. I z każdej sytuacji jest w stanie wyjść obronną ręką. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Pojawia się 10 buław. Ambicja, ale też dużo pracy. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 5 buław. Karta związana z konfliktem, ale też z rywalizacją i bardzo podoba mi się w tej talii, bo ona dla mnie tutaj pokazuje, szczerze mówiąc, jakąś współpracę. Tutaj jest siatka z tych, no chciałem powiedzieć ciupag, ale to nie są ciupagi, no z tych lasek. No, dla mnie to wygląda troszeczkę jak współpraca. Jak Wy się przedstawiacie? Wy przedstawiacie się jako 8 monet. Słuchajcie, no jak na razie piękny rozkład, bo ja widzę tutaj mnóstwo determinacji, chęci, siły, ambicji. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest 10 mieczy i jest bezpośrednio pod 10 buław. Bardzo ciekawe. Też takie jednoznaczne. Czego nie robić, czego raczej unikać w tym tygodniu. Unikać 4 buław, a z przełożenia 2 monet. I myślę, że bardzo ładnie się zawiązało to czytanie. Wszystkie karty mi tutaj do siebie pasują. I mam wrażenie, że część z wodników może być tak jakby za dużo może chcecie sobie lub innym pokazać, udowodnić. Pojawiło się sporo buław, pojawiło się sporo monet, ale przede wszystkim buław, a one są związane z pasją, z motywacją, z chęcią. Zobaczcie, z przełożenia macie kartę 2 monet i to jest dla Was taka karta klucz, bo jest to karta balansu. Ona pokazuje żonglera, który umie wybalansować właśnie pomiędzy pracą a odpoczynkiem, pomiędzy jakimiś wymaganiami, a pomiędzy, no powiedzmy na przykład folgowaniem sobie. Jest to karta po prostu takiego balansu i umiejętności znalezienia takiego złotego środka. I tego złotego środka w tym tygodniu proszę szukać i pamiętajcie, że w momencie, kiedy na przykład jakoś się przepracowujecie albo czegoś jest za dużo, to pamiętajcie o 2 monet. Równie dobrze może być tutaj na przykład za dużo myśli. To już zależy od Was, jaką macie sytuację życiową w danej chwili. Z przełożenia macie cesarza. Przepiękny jest w tej talii, ale cesarz, słuchajcie, jest taką osobą, która rządzi, przewodzi, ma wszystko ułożone, deleguje. Nawet jeśli będzie trzeba zmienić plany, to on bardzo szybko się zaadaptuje i będzie umiał zorganizować wszystko. Na pewno silnej woli Wam w tym tygodniu nie brakuje. Na pewno nie brakuje też umiejętności takich, słuchajcie, spełniania swoich ambicji i dopełniania swoich celów, bo celowości tutaj
widzę bardzo dużo. Mam też wrażenie, że dla osób, które mają takie szefostwo, czy w ogóle kogoś w swoim otoczeniu, kto lubi przewodzić, rządzić, wywierać na was wpływ, to tutaj widzę, że tak czy siak macie swoje zdanie, ale też bardzo umiejętnie potraficie się pokazać właśnie takim osobom, z takiej jak najlepszej strony, jako osoby pracowite, którym się coś należy. No i tutaj plusujecie. Zobaczcie, przychodzi do was 10 buław. Karta związana z ambicją i z pracą i niewątpliwie dajecie z siebie w tym tygodniu wszystko. Tylko słuchajcie, uważajcie, tak patrząc na całość, i to też będzie w radzie, nie bez powodu pojawiły się 2 dziesiątki, żeby po prostu się nie przepracować w tym tygodniu. Macie tutaj mnóstwo siły, jeśli chodzi o trening silnej woli, to jak najbardziej na najwyższym poziomie. Też dlatego, że macie jakiś cel, na przykład upragnioną sylwetkę, czy powiedzmy zebranie określonej ilości pieniędzy, a może słuchajcie, ktoś niedługo jedzie na wakacje, czy się gdzieś, nawet jeśli nie wybiera, to może po prostu ma wolne i to was motywuje do pracy, bo wolne tuż, ale tutaj balans. Pamiętajcie o tej 2 monet, czyli karcie balansu. Momento. Już jestem, wybaczcie. Do przeszłości odchodzi 5 buław i powiedziałbym tak. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, ta karta jest związana z rywalizacją i z walką, ale powiedziałbym, żebyście nie kopali się z końmi i też żebyście tak jakby za wszelką cenę nie próbowali sobie lub innym udowodnić, że wszystko jest cudownie i że wszystko uda się ogarnąć. Nawet jeśli się nie uda, to nic, słuchajcie, nie jesteście tytanami, nie jesteście, słuchajcie, z diamentu, żeby tutaj brać wszystko, tak powiem kolokwialnie, na klatę. Zdejmijcie troszeczkę ze swoich barków odpowiedzialności. Podzielcie się nią z innymi. Też nie starajcie się pracować za innych, tak bym powiedział. Jeśli chodzi o dziwne związki i relacje, to myślę, że wodniki odpuszczają walkę i raczej skupiają się na swoich celach, na pracy, na kształceniu. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako 8 monet. Właśnie ona tutaj pokazuje kogoś, kto bardzo tak ambitnie i skrupulatnie pracuje, ma jakiś cel i jest to świetny tydzień dla osób, które się czegoś uczą, dla osób, które na przykład mają takie manualne gdzieś tutaj sprawy typu, nie wiem, remont mieszkania, czy ktoś może pisze książkę, a może albo ktoś maluje, ma dużo projektów, to tutaj niewątpliwie bardzo się temu oddajecie. Nawet jeśli chodzi o czytanie książek. Dla części z was, dla której rzeczywiście będzie to bardzo intensywny i taki wyzwaniowy, na przykład zawodowo tydzień, to tutaj niewątpliwie po pracy czy po obowiązkach oddajecie się takim sprawom typu, które was bardzo absorbują. Czytanie, szydełkowanie, nie wiem, gdzieś dłubanie, powiem kolokwialnie, w garażu. I to wam daje takie ujście, po prostu ujście, bo tydzień będzie intensywny, niewątpliwie. Jeśli chodzi o kartę rady, to tutaj jest 10 mieczy i ona jest taką przeciwnością 10 buław, słuchajcie, troszeczkę, bo zobaczcie, tutaj jest ta osoba taka nawet trochę pokonana i jest takie ciemne pole w tle, podczas gdy tutaj w 10 buław jest jasne, jest jakiś cel, ta osoba idzie do góry. O co chodzi? Proszę się nie przepracowywać. Nie bierzcie zbyt dużo odpowiedzialności na swoje barki. Jeśli, nie wiem, na chwilę chociaż odpuścicie sobie dietę i zrobicie sobie przerwę małą od ćwiczeń, czy powiedzmy od na przykład nauki, nic się nie stanie. Pamiętajcie, 2 monet dla was, karta balansu i żonglowania. Trzeba tutaj mądrze wybierać i mieć ten balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem, pomiędzy staraniem się w związku, a pomiędzy przekazywaniem pałeczki drugiej stronie. Jeśli chodzi o
informacje, czego nie robić i czego unikać. To już myślę, że troszeczkę powiedziałem. Ale tutaj jest 4 buław i to jest ciekawe, bo tutaj w odniesieniu do waszego rozkładu ona mówi o świętowaniu w gronie najbliższych. I tu jest powiedziane, żeby nie unikać spotkań towarzyskich, żeby nie unikać uroczystości, takich jak na przykład, no nie wiem, wesela, chrzciny, komunie, dlatego że one też będą dla was właśnie takim ujściem. I pamiętajcie, żeby nie pracować na przykład, czy nie uczyć się, w ogóle nie być na wysokich obrotach przez cały tydzień 24/7, no bo później, że tak powiem, będzie bardzo duży spadek energii, a myślę, że tego nie chcecie. I no znowu, 4 buław to też jest karta związana z komfortem i z balansem, więc o to dbajcie, również jeśli chodzi o związki i relacje i to, jak się staracie. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.